Od pewnego czasu próbuję sobie różnych hobby, zainteresowań, szukając czegoś, co zostanie ze mną na dłużej, co faktycznie do mnie przylgnie. Próbowałem pieczenia ciast, tańca towarzyskiego, troszeczkę RPGów papierowych, na razie jako gracz, aczkolwiek w przyszłości planuję też troszkę pobawić się jako mistrz gry. No i od planszówek płynnie przeszedłem do figurek, bo jak wiadomo niektóre planszówki mają figurki, a niepomalowane wyglądają dużo gorzej i są mniej czytelne niż pomalowane, szczególnie jak się gra w coś takiego jak na przykład rozłożone tu Gloomhaven przez 20 sesji. No i w pewnym momencie jak się ludzie zaczynają brać nie swoją figurkę już po raz kolejny, no to się robi problem, więc zdecydowałem, że to nie może być takie trudne zacząć coś z tym robić i to malować, więc tak zrobiłem. Po kupieniu zestawu startowego do malowania z jakimiś przykładowymi figurkami i próbkami farbek pomalowałem tamte figurki, wyszło jak wyszło, więc zabrałem się za Gloomhaven właśnie. I tutaj już wyszło znacznie lepiej niż myślałem i granie stało się dużo przyjemniejsze, kiedy łatwiej zobaczyć z góry, co się dzieje na planszy, kiedy figurka każdego gracza jest w swoim własnym odcieniu z podstawką w kolorze charakterystycznym dla tego gracza. Od właśnie klasycznych planszówek przeszedłem do bitewniaków. Ze znajomym kupiliśmy sobie zestawy bitewniaka Gry o Tron. Po rozegraniu próbnej gry tak naprawdę spodobało nam się, więc zacząłem się bawić w malowanie tego. Dokupiłem w międzyczasie kilka dodatkowych zestawów. W tym momencie mam 2 pudła, gdzie jedno pudło to jest tak naprawdę sam zestaw podstawowy, a drugie pudło to jest wszystko, co dokupiłem. Pomalowana jest połowa pierwszego pudła, pozostałe figurki czekają na swoją kolej. Bo tak naprawdę jest to dosyć czasochłonne zajęcie i tak zwany pile of shame zawsze się zwiększa, zamiast się zmniejszać, bo ciągle jest coś dodatkowego do malowania. Co do samego malowania, troszeczkę o technice. Generalnie idea jest taka, że mamy sobie swoją figurkę, nakładamy jakiś primer, czy to primer zwykłej puszce jak farbka, czy w sprayu. Jak to wyschnie, nakładamy base coat, czyli generalnie kolorki, jak to będzie wstępnie wyglądać. Później lecimy całość washem, który uwypukla wszystkie cienie i wszystkie elementy niższe i na przykład kolczuga na figurkach faktycznie zaczyna wyglądać. Wszystkie te ogniwa stają się widoczne. Jeśli to wyschnie, no to jest ostatni etap, czyli highlighty i malowanie tak naprawdę, poprawianie tego, co wash czasem zaciemnił, uwypuklanie jakichś ważnych cech, na przykład na tarczy Barathionów jest czarny jelonek, którego można jeszcze bardziej podkreślić tą czerń, wszelkie zdobienia, złote elementy i tak dalej. No i to jest klasyczna szkoła malowania figurek. Natomiast jest jeszcze inna technika, którą jeszcze tak naprawdę nie zacząłem się super bawić. Na razie tylko jakieś próbne figurki tak pomalowałem. Polega to na tym, że używamy specjalnych farbek, speed paintów, albo Cytadela to nazywa contrast paintami. Te farbki działają podobnie jak wasze, no tylko że mają wszystkie kolory, jakie tylko zechcemy. No i tak naprawdę w tym przypadku, po użyciu primera, możemy już od razu malować speed paintami i pomalowanie speed paintami sprawia, że figurka już wygląda, jest praktycznie gotowa do gry. Nie trzeba tam nic więcej. Natomiast tutaj nie można się mylić, bo te farbki praktycznie nie kryją. Jeśli w tym momencie się pomylimy, to bardzo łatwo będzie widać, że faktycznie tam jest wyjechane za linię. Inną techniką, o której mógłbym chwilkę powiedzieć, jest dry brushing, którym też się troszeczkę bawiłem, głównie przy próbie pomalowania peleryn, z którymi nadal sobie nie radzę zbyt dobrze. Polega to na tym, że bierzemy większy pędzel, moczymy go w farbce, po czym bierzemy kawałek, na przykład ręcznika papierowego, marujemy pędzelkiem do momentu, że będzie prawie suchy. Takim oto pędzelkiem machamy sobie po figurce. To bardzo też fajnie uwypukla detale, które są z kolei wyżej, bo w tym momencie faktycznie jesteśmy w stanie zrobić fajne cieniowanie tego elementu. Jest tego dużo, zajmuje to bardzo dużo czasu. Pomalowanie jednej figurki, gdzie ja bardziej się skupiam na tym, żeby ona faktycznie była gotowa do gry, niż żeby wyglądała super dobrze, więc zajmuje mi między 2 a 3 godziny takiej właśnie klasycznej figurki jak z Gloomhaven. Natomiast można się tam jeszcze siedzieć i bawić się wszystkimi highlightami, żeby to wyglądało jak najlepiej, jak najbardziej profesjonalnie, no i wtedy nad taką małą figurką można spędzić nawet 5-6 godzin.